Nasza planeta jest zamieszkana przez najróżniejsze i najjaśniejsze gatunki zwierząt. Ich rozmiary wahają się od niewiarygodnie małych do największych. Często widzimy zdjęcia i filmy przedstawiające gigantycznego słonia spacerującego po sawannie lub 5-metrową żyrafę zręcznie zrywającą liście z wierzchołków drzew językiem. No i oczywiście, jak można zapomnieć o wielorybach? Te olbrzymy są największymi zwierzętami naszej planety. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyglądali ci giganci miliony lat temu? Jak bardzo różniły się od współczesnych gatunków? W tym filmie opowiem o tym i postaram się Cię bardzo zaskoczyć. Przedstawiam top 5 niesamowitych starożytnych przodków największych zwierząt planety. Zaczynamy! Wieloryb. Ciało o długości do 33 metrów, masa do 150 ton, potężne płetwy i pełen wdzięku ogon, hipnotyzujące skoki nad powierzchnią wody i smutny podwodny śpiew. Tak dziś można opisać większość wielorybów. Wieloryby są potomkami ssaków lądowych. Przejawia się to w oddychaniu powietrzem atmosferycznym, karmieniu młodych mlekiem, a także w szczegółach budowy szkieletu. Jednak około 50 milionów lat temu stworzenia te były zupełnie inne. Ich najstarszym przodkiem jest Pakicetus, co tłumaczy się jak wieloryb z Pakistanu, zwierzę, które żyło na terenie dzisiejszego Pakistanu, skąd pochodzi ta nazwa. Zewnętrznie to stworzenie przypominało psa. Urządzenie ucha jest związane z wielorybami Pakicetusa. Pogrubiona kość w uchu środkowym jest cechą charakterystyczną tylko dla wielorybów. Jednak dźwięki, które wydawał, nie były tak fascynujące i tajemnicze jak u współczesnych gatunków. Od takiego stworzenia rozpoczęła się ewolucja wielorybów. Najbardziej godnym uwagi ze starożytnych wielorybów żyjących już w wodzie był ambulocet, który żył około 48 milionów lat temu. Na zewnątrz ten ssak wyglądał jak 3-metrowy krokodyl. Był pierwszym zwierzęciem półwodnym. Jego tylne nogi były lepiej przystosowane do pływania niż do lądu. Prawdopodobnie pływał, uginając ciało jak współczesne wydry, foki i wieloryby. Przypuszcza się, że ambulocetusy polowały jak współczesne krokodyle, czekając zasadzce na ryby i zwierzęta, które przybyły do wodopoju. Słoń sawanny. Masa 5 ton, długa trąba, ogromne uszy, ostre kły i długość ciała ponad 7 metrów. Słoń sawanny jest największym zwierzęciem lądowym na Ziemi. W przeciwieństwie do pierwszego członka naszego topu, starożytni przodkowie słoni byli podobni do swoich współczesnych krewnych. Było to meryterie, które żyło około 48 milionów lat temu na terytorium Ameryki Północnej. Przypuszcza się, że miało długość około 2 metrów, wysokość 70 cm i wagę około 235 kg. Miały mały tułów w postaci połączonych nosa i górnej wargi oraz powiększone siekacze, prototypy kłów. Zewnętrznie bardzo przypominały współczesnego tapira, żyli bardziej w wodzie niż na lądzie. A jeśli teraz pustynie rozciągają się w Ameryce Północnej, to wcześniej było tam bagna, więc jedli rośliny. Szerokie stopy zapobiegały utknięciu zwierzęcia w bagnach, a krótkie kły pomagały uchwycić roślinność. Za pomocą trąby szukali podwodnej zieleni na dnie. Może dlatego słonie tak bardzo lubią się kąpać. Przy okazji, to zwierzę można zobaczyć w kreskówce Epoka lodowcowa. Biały nosorożec, przerażający róg, gruba, szorstka skóra, potężne łapy i maksymalna waga do 5 ton. Tak, były takie duże osobniki. Oczywiście jest to biały nosorożec. Przodek współczesnego zagrożonego gatunku nosorożca białego Elosmoterium żył 36 milionów lat temu na terytorium Eurazji. Miał bardzo duże rozmiary i przerażający wygląd. Długość ciała sięgała 6 metrów, a wysokość do 2,5 i miał całkowitą wagę około 5 ton. Uważa się, że jego główną cechą był duży, długi, na 1,5 metra, gruby róg. Olbrzym miał bardzo wysokie, ale jednocześnie przystosowane do pokarmu roślinnego zęby. Istniała hipoteza, że Elosmoterium jest prototypem jednorożca. Szczątki zwierzęcia odkryto w pierwszej połowie XX wieku na wybrzeżu Morza Azowskiego i szacuje się, że mają około 1 000 000 lat.
Tak więc te olbrzymy wymarły stosunkowo niedawno. Znane są ich prawdopodobne obrazy naskalne w jaskiniach na Uralu, Hiszpanii i Francji. A może po prostu przeniósł się do Puszczy Białowieskiej, tracąc gdzieś swój róg i zamieniając się w żubra? Tygrys amurski. Duże zwierzę o bursztynowych oczach, jasnym, czarno-pomarańczowo-białym kolorze ciała i wdzięcznym chodzie. Tygrys amurski nie może nie wzbudzić podziwu miłośników kotów. Jednak jego najstarsi przodkowie mieli znacznie skromniejsze wymiary i wygląd. Najstarszymi przodkami tygrysów są miacydy, prymitywne drapieżne ssaki, które żyło około 66 milionów lat temu. Były to małe zwierzęta, podobne do kul, o małym ciele i długim ogonie. Żyli na drzewach lub na ziemi. Najprawdopodobniej żywiły się bezkręgowcami, jaszczurkami, owadami, ptakami i małymi ssakami. Posiadały dobrze rozwinięte zęby. Jednak Proailurus jest uważany za pierwszego prawdziwego kota, który pojawił się około 30 milionów lat temu w Europie i Azji. Miał gęste ciało. Był nieco większy niż kot domowy i ważył około 9 kg. Miał długie ciało, długi ogon i stosunkowo krótkie nogi. Miał też duże oczy i chowane pazury. Kot spędzał znaczną część czasu na drzewach. Wciąż nie wiadomo na pewno, ale być może to on dał początek większości linii przedstawicieli kotów. Tak właśnie wyglądał przodek naszych futrzanych przyjaciół. Żyrafa. Najwyższe zwierzę na świecie. 6 metrów wysokości, z bardzo długą szyją, dzięki której może zręcznie zrywać liście z wierzchołku drzew swoim długim językiem. Żyrafa zajmuje ostatnie miejsce w naszym topie. Jego najstarszy krewny, Samotherium, istniał około 14 milionów lat temu. Przypuszczalnie mieszkał na terytorium Afryki, Mongolii i Ukrainy, ponieważ tam znaleziono ich skamieniałości. Podobnie jak jego współczesny krewny, był dużym ssakiem o długości ciała do 3 metrów, ale tylko ponad 2 metrów wysokości w kłębie. Na głowie miał rogi, miał umiarkowanie długą szyję i wydłużone kończyny. Tylne nogi były dłuższe niż przednie. Wolał mieszkać w sawannach i lasach dolinowych. Sądząc po szczątkach zaokrąglonego pyska, żył wśród łąk i pastwisk. Według biologa Richarda Ellisa, czaszka Samotheriuma jest przedstawiona na starożytnym greckim wazonie jako potwór, z którym walczy Herkules. Jednak według naukowców Samotherium nie jest bezpośrednim przodkiem żyrafy. Jest czymś pomiędzy nim a zwierzęciem okapi. Do tej pory nie znaleziono jeszcze prawdziwych przodków tego niesamowitego olbrzyma. A może ich najstarszym przodkiem jest najwyższy dinozaur Brachiosaur? Jak myślicie? Chociaż pochodzenie jest zbyt różne, czy jest szansa? To był top 5 najstarszych przodków największych zwierząt na świecie, a także mój pierwszy film na tym kanale. Czy wiedziałeś o którymś ze starożytnych bohaterów tego filmu? Napisz o tym w komentarzach. I nie zapomnij obejrzeć pozostałych filmów, są jeszcze ciekawsze. A jeśli Ci się podobało, nie zapomnij wesprzeć kanału polubieniem i subskrypcją. Dziękuję za obejrzenie.